Dzień dobry, co tam u Was słychać? Zdrowi jesteście? Dużo się u mnie dzieje, więc stąd nie ma też regularnie premier na kanale. Wybaczcie mi proszę i mam nadzieję, że dzisiaj jest tak wietrznie, że to nie będzie też przeszkadzać Wam w odbiorze. Ale postanowiłam nagrać Wam film dzisiaj, ponieważ zrobiłam post, jak przygotowuję slajdy na wykłady z moimi studentami o roślinach trujących i bardzo było duże zainteresowanie, żebym zrobiła czy webinar, czy właśnie film. Webinaru póki co nie robię, również z braku czasu, ale musimy do tych webinarów wrócić, bo to były super spotkania moim zdaniem. W takim filmie 15-20 minutowym też nie jestem w stanie zebrać tego tematu, bo to jest wykład, który trwa parę godzin, podzielone na części, na dni czasami te wykłady, które robię dla swoich studentów, więc są naprawdę bardzo obszerne tematy, ale w dwóch słowach chciałam Wam o tych roślinach trujących, zwłaszcza, że teraz taki czas się zbliża, kiedy my będziemy wszelkiego rodzaju rośliny zbierać, czy chcieć zbierać i przynosić do domu, żebyście się nie musieli obawiać. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie ze mną. Będzie mi bardzo miło. Ale na początku jeszcze chciałam Wam powiedzieć, tu się skryłam trochę między drzewami, żeby nie było tego poszumu wiatru, żeby nie było słychać, chociaż i tak pewnie słychać. Trochę za Waszą namową, dlatego że zostaje, no już chyba nawet nie dziesiątki, chyba już setki wiadomości, e-maili. Pani Kasiu, niech Pani poradzi, czy można do Pani na poradę, a co stosować, a niech Pani w paru słowach, a niech Pani pomoże. No w paru słowach to się nie da, ale na Wasze prośby zdecydowałam się od września, mam nadzieję, że tak poukładam sobie życie i to się uda, rozpocząć taką praktykę doradztwa fitoterapeutycznego, żeby zaopiekować się tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dlatego, że tutaj mówię zazwyczaj na kanale o roślinach, które w takiej prewencji, profilaktyce, czyli bardziej dla osób zdrowych, są wzorem medycyny chińskiej, są do stosowania, aby nie spotkały nas choroby. Natomiast człowiek chory, o czym też Wam już powtarzałam, czy mówiłam, czy co Wam powtarzałam wielokrotnie, wymaga bardzo indywidualnego podejścia, bardzo wnikliwej analizy, szczegółowej diagnozy i trzeba mu poświęcić bardzo dużo czasu, dlatego że my jesteśmy odpowiedzialni za życie i zdrowie drugiej osoby. Ja nie mam szklanej kuli i czarnego kota, żeby wiedzieć, co Wam dolega. Ktoś, kto zapisuje Wam cokolwiek, nie wypytawszy Was wprzódy o to, co Wam jest, jakie Wy macie objawy, jakie stosujecie leki, kiedy się te objawy nasilają, no, jakie macie inne choroby i tak dalej, jest po prostu do luftu fitoterapeutom i Wy od takich ludzi uciekajcie jak najdalej, kochani. Nie ma uniwersalnej metody, bo są zioła, i już nie mówię o takich ziołach bardzo, bardzo silnych, ale są zioła takie, które w określonych jednostkach chorobowych mogą spowodować więcej szkody niż przynieść pożytku. Dlatego właśnie, że się po prostu ich tam nie stosuje, tak? I to może być zwyczajna pokrzywa, zwyczajny skrzyp czy zwyczajny nagietek. Więc które skądinąd są ratunkiem naprawdę bardzo poważnym. Ja nie mówię tu już o takich jakichś wydumanych, bardzo silnych substancjach, ale nawet z pozoru tymi słabo czy łagodnie działającymi, jak to się określa w fitoterapii, ziołami, my możemy osobie, która ma przeciwwskazania do stosowania tego, silne, narobić więcej problemów niż to jest warte. Dlatego trzeba takiej osobie, jak mówię, poświęcić bardzo dużo czasu. I ja jestem odpowiedzialna za drugą osobę, za zdrowie i życie innych ludzi i podchodzę właśnie w ten sposób do tego. Dlatego to wymaga bardzo dużo czasu, to wymaga przesłania Wam przed wizytą jakąś, którą będziemy ewentualnie mieć, ankiety do wypełnienia. Tam jest 50, 70, a nawet i więcej pytań, to w zależności od tego, co zadeklarujecie, na jakim polu potrzebujecie pomocy. Potem ja jeszcze potrzebuję niektórych badań, na pewno w większości macie, ale jeżeli jakieś nie macie, to bym bardzo prosiła o zrobienie. I potem ja to analizuję, spotykamy się, a potem będą jakieś takie spotkania kontrolne i będziecie mogli w każdej chwili też do mnie dzwonić, jeżeli coś będzie się działo. Więc no, to jest taka praca na
pełen etat albo i nawet na 2 etaty, bo będę dostępna 24 godziny na dobę. I tak uważam, że powinien prowadzić ludzi odpowiedzialny fitoterapeuta. Na początku to będę przyjmowała chyba raz w tygodniu, więc to znowu nie będzie tak, że 500 osób, bo to też tak nie można przyjmować 500 osób naraz. Trzeba mieć po prostu pary, na których się można skoncentrować. Jeżeli coś już pójdzie w dobrym kierunku, to sobie potem przyjmować jakby inne osoby pod opiekę. Także raz w tygodniu od tego września, zobaczymy jeszcze w jaki dzień, będę Was informowała, ale gdybyście byli zainteresowani właśnie taką opieką fitoterapeutyczną, wspomaganiem organizmu w niektórych chorobach, to Was serdecznie zapraszam. No, a teraz już przechodzimy do roślin trujących. Dolarek sobie leży i podjada coś tam. No tutaj nie ma takich ziółek, które by mogły mu zaszkodzić. Dolarek lubi ziółka, on dostaje różne. On nawet je białoporka w kapsułeczkach, prawda Dolarku? Je też dziką różę, która mu pomaga na stawy, je rumianek, nagietek, je adaptogeny. Dolarek je bardzo dużo ziół i on bardzo dużo ziół lubi. Również teraz świeże mu dosypuje, więc czasami się mówi, że psy jedzą trawę, bo chcą się oczyszczać i w jakiś sposób źle czują. Mi się wydaje, że on po prostu lubi smak takiej zieleniny, bo on jest zdrowym pieskiem. Nic mu nie dolega, prawda Dolinku? Tobie nic nie dolega, prawda? No widzicie, no się cieszy, nic mu nie dolega. On kosztuje i tego, i tego. Nie jest na nic chory, odpukać. No dobrze. Tu widzicie nasz piękny, to co tutaj widzicie, to jest czarny bez. Ja podejdę bliżej, żebyście zobaczyli może, ale no też roślina trująca. I teraz ja, uwaga, będę mówiła o tych roślinach trujących, tylko zbliżę się do tego czarnego bzu, który jeszcze nie kwitnie, tak na całego. O Boże, jak już wysoka ta nasza tutaj, ten nasz rynek się rozrósł. O, widzicie, są kwiatostany, ale jeszcze wymagają czasu. No dobra, to mówię dalej. Kochani, bo my musimy rozgraniczyć pojęcie rośliny trujące. Są rośliny śmiertelnie trujące i rośliny trujące. Jeżeli wy byście spojrzeli do Wikipedii na przykład na taki zestaw czy listę roślin trujących, to tam owszem, znajdą się takie, które są niebezpieczne, czyli pokrzyk, wilcza jagoda, gdzie nawet 1 do 3 kulek, uważajcie na dzieci, może sprowadzić nieszczęście, czworolist pospolity, no, glistnik, który jest nieumiejętnie spożywany, tak? No to są wszystko, tojad, który ma przecież akonitynę, której 1 gram, 2 mg akonityny są dawką śmiertelną i to się znajduje w 1 gramie już takiego materiału roślinnego, w 5 ml nalewki stojadu, jakbyśmy sobie zrobili, czy w 10 do 15 ml naparu, który byśmy stojadu zrobili. To już jest dawka śmiertelna, pamiętajcie o tym. No to jest bardzo niebezpieczna roślina. Szczwół plamisty, którym rzekomo otruto Sokratesa. Szalej jadowity, którego użył Arystoteles, żeby zakończyć swoje życie, jak wieść niesie. To są wszystko bardzo niebezpieczne rośliny, śmiertelnie trujące. Ale do roślin trujących, jak spojrzycie na listę, zalicza się też dziurawiec, czyściec, krwawnik, tak? Bylica, no, takich roślin, ruta, takich roślin tam na tej liście jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. A dlaczego? Już Wam mówię. Dlatego, że roślinami trującymi nazywamy te rośliny, nie te, które zażyjemy, tak jak wcześniej Wam mówiłam i już możemy z lasu przypadkowo nie wyjść, ale te rośliny, które stosowane nieumiejętnie w nadmiarze mogą spowodować przeróżne reakcje ze strony naszego organizmu. I to mogą być reakcje ze strony układu nerwowego, mogą szkodzić nam na nerki, mogą szkodzić nam na wątrobę, mogą wywoływać jakieś dermatozy, czyli problemy ze skórą, tak? Rośliny, które mają psolareny, czyli te furanokumaryny, na przykład pasternak, pietruszka. Pietruszka latem nie jest wcale taka bezpieczna, żeby jej dużo używać, bo ona może spowodować uczulenia. Jest film o tych roślinach też na kanale, zerknijcie sobie.
Ale przede wszystkim te rośliny powodują nam dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czyli biegunki, wzdęcia, wymioty, mdłości, bóle brzucha. To wszystko mogą spowodować, jeżeli są nieumiejętnie te rośliny stosowane. Dobrym przykładem są tu takie związki, które już pewnie znacie, które nazywają się saponiny. To są związki, które nam mogą życie podreperować, na przykład we wszelkiego rodzaju problemach z drogami oddechowymi, bo działają wykrztuśnie. Ale w nadmiarze właśnie są dla naszego układu pokarmowego bardzo szkodliwe, bo wywołują właśnie mdłości, wzdęcia, wymioty, tak? No więc z tego powodu klasyfikuje się je również jako rośliny trujące. I tych związków jest naprawdę bardzo dużo. No, są te rośliny, jak mówię, niebezpieczne dla naszej wątroby, bo mają alkaloidy wszelkiego rodzaju, czyli wroty, czpiołun, glistnik. One właśnie przez to są niebezpieczne. Również ten starzyc, o którym zrobiłam parę filmów i ostatnio chyba short, gdzie musicie na niego uważać, bo ta szkodliwość jest też różna w zależności od struktury alkaloidów, które się w roślinach znajdują. Bo to nie jest jeden alkaloid, tylko to są grupy alkaloidów, 20-30 różnych zidentyfikowanych, czasami i więcej. I po to mamy również naukę, po to mamy badania, żeby te alkaloidy identyfikować. I te zidentyfikowane w starcu jakubku, którego czasami mylicie o nawłoć na przykład, też jest jako roślina trująca, mimo że jest numer 1 we wszelkich chorobach układu moczowego. Nie ma lepszej rośliny niż nawłoć, ale jest na liście roślin trujących. Także tego starca mylicie czasami z nawłocią pospolitą, czasami z dziurawcem. Nie śmiejcie się, bo po prostu trzeba wiedzieć. Jeżeli ktoś raz już będzie wiedział, to wie już do końca życia, ale jak ktoś nie wie, to musi się tego nauczyć i być może w jakiś sposób może te rośliny pomylić. Aczkolwiek mówię, ten profil biochemiczny starca jest taki, że nawet fitoterapeuci tacy poważani, którzy kiedyś stosowali, bo kiedyś on był stosowany, tak samo jak żywokost stosowany był kiedyś nawet w syropach dla dzieci, tak? A teraz wiemy, że profil biochemiczny jest taki, że jest on bardziej szkodliwy i te związki są bardziej szkodliwe niż każde inne w tej roślinie. Więc naprawdę, jak to się mówi, gra jest niewarta świeczki i jest wiele innych roślin, które można zażywać. A żywokost zażywajcie sobie zewnętrznie, bo to jest przecudowna roślina, taka maść żywokostowa na wszelkiego rodzaju problemy, też z bólami stawów, czy ze stłuczeniami, z obrzmieniami. Ja nawet oparzenie tym przecież pokazywałam Wam kiedyś taką relację, wyleczyłam, wieczorem się posmarowałam, rano nie było. No, cudowna roślina, przecudowna, także stosujcie, ale wszystkie rośliny stosujcie umiejętnie. Bardzo wiele jest też takich roślin, na przykład wszelkie psiankowate, psianka czarna, psianka słodkogórz, gdzie na przykład psianka czarna w niektórych rejonach świata jest, owoce są po prostu zjadane jako przysmak. Natomiast ona też może być szkodliwa, ale w psiankowatych jest tak, moi kochani, że natura, dlaczego te rośliny są trujące? Bo bardzo często natura broni się przed zjedzeniem przez roślinożerców, tak? Ona się broni, dlatego wytwarza te substancje. I bardzo często wtedy, właśnie jak mamy w psiance, jak mamy w pomidorze, czy jak mamy w ziemniaku, aczkolwiek bulwy nie są niebezpieczne, nie bójcie się, bo w bulwach, ziemniakach tych alkaloidów jest minimalna ilość prawie w ogóle. Jeżeli my mamy niedojrzałe owoce, to one mogą nam bardzo zaszkodzić, tak? Bardzo mogą nam zaszkodzić. Natomiast jeżeli one już są dojrzałe, to wtedy wręcz przeciwnie. Dlatego, że wtedy naturze chodzi o to, żeby owoce, zwierzęta, czyli my też, zjadły i gdzieś, żeby one zostały potem rozsiane czy wydalone, jak w przypadku zwierząt w innym miejscu, żeby roślina się po prostu mogła rozmnażać. Tak to cudownie wymyśliła natura. Wiem, moi studenci ostatnio mi mówili, czy z zielonych, niedojrzałych pomidorów drzem jest bezpieczny. Ja nigdy nie robiłam drzemu, bo wiecie, że ja drzemów nie lubię, ale czasami jest tak, jak na przykład w przypadku czarnego bzu, który też niedojrzały jest niebezpieczny, a potem już można przetwarzać, ale czasami jest też tak, że ta obróbka cieplna, obróbka termiczna powoduje, że te związki zostają zneutralizowane, czy wręcz po prostu już ich tam nie ma. To powoduje obróbka cieplna. Więc dlatego na przykład, jeżeli my robimy z takiego czarnego bzu, jakoś go smażymy, czy wiele innych roślin, czy obgotowujemy, to my już potem tych szkodliwych substancji w danej roślinie nie mamy.
Tych zatruć roślinami jest stosunkowo mało. Nie prowadzi się takich statystyk. Ja próbowałam się doszukać. Doszukałam się gdzieś tylko przypadków z województwa śląskiego, bo bardzo często ludzie po prostu podtruci trochę, w ogóle się do tego lekarza nie zgłaszają. Ale tam w latach, już nie pamiętam jakie to było, na przestrzeni paru lat robiono w województwie śląskim badania i liczba osób, które zgłaszały się z zatruciem roślinami, wynosiła 50 osób rocznie i to stanowiło 1% wszystkich zatruć odnotowywanych. Także nie jest tego tak dużo. Przyroda nie chce nas zabić. Naprawdę przyroda nas nie chce zabić. Na świecie to wygląda podobnie. Rośliną, która zbiera największe żniwo, jeżeli chodzi o wysyłanie ludzi na tamten świat, jest właśnie tojad. Ale z 57 przypadków, które tam w latach w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Azji zostały odnotowane w jakimś przedziale czasowym, 57 śmiertelnych zatruć, chyba na przestrzeni 20 lat, 53 pochodziły z Chin, dlatego że w Chinach tojad jest stosowany jako roślina lecznicza w medycynie chińskiej. A ponieważ mamy, jak we wszelkiej innej dziedzinie, wielu też takich domorosłych fitoterapeutów, zielarzy i lekarzy medycyny chińskiej pewnie również, więc w ten sposób ten tojad ludziom szkodzi. Czyli 53 na 57 przypadków to były zatrucia czy zgony spowodowane zatruciem tojadem w Chinach. Jest tak wiele innych metod, no nie tylko obróbka termiczna, ale na przykład suszenie również powoduje, że rośliny przestają być trujące. Robiłam ostatnio krótki film o jaskrze, ale też te same substancje zawiera na przykład zawilec czy zawiera sasanka i jest to substancja o nazwie ranunculida. To jest taka substancja, która pod wpływem uszkodzenia tkanki roślinnej, czyli zgniecenie, złamanie, cięcie, tak, zamienia się w protoanemoninę. Związek, który jest związkiem o dużym potencjale pęcherzotwórczym, drażniącym, toksycznym, tak, może nam narobić dużo kłopotów, nie tylko na skórze, ale przede wszystkim w błonach śluzowych układu pokarmowego. Ale ta protoanemonina jest związkiem też bardzo niestabilnym i na przykład podczas suszenia ona się przekształca do anemoniny, która już nie jest trująca w ogóle. Dlatego na przykład rośliny karmione sianem pozyskiwanym z takiej łąki z jaskrami nie są w ogóle narażone na żadne zatrucia, podczas gdy karmione świeżą masą taką ze skoszonej łąki może się okazać, że to im zaszkodzi. No więc tak to właśnie jest. A ja stoję pod czeremchą tutaj, która już ta akurat przekwita, dlatego że jest w słońcu, która ma z kolei co? Ma amygdalinę. O amygdalinie mówiłam już miliard razy, więc wy wszystko o tej amygdalinie wiecie. No i ona jest też związkiem o potencjale trującym, gdyż rozkłada się do kwasu pruskiego cyjanowodoru w naszym organizmie. W określonej części bardzo niewiele tego cyjanowodoru powstaje, ale ten cyjanowodór jest paradoksalnie tym składnikiem, czy tą substancją, która działa antynowotworowo. Są na to badania, niektórzy mówią, że nie absolutnie, ale są takie badania, które wykazują, że po prostu komórki rakowe komórki zdrowe wytwarzają taki enzym, który jest w stanie się bronić przed cyjanowodorem, natomiast komórki nowotworowe tego enzymu nie mają i dlatego jakby nie mają tej bariery ochronnej i dlatego są one przez cyjanowodor niszczone. A komórki zdrowe, jak powtarzam, one są w stanie się obronić przynajmniej w pewnych ilościach, tak? Więc dlatego tutaj nie szkodzi, a zabija komórki nowotworowe. No i taka właśnie jest prawda i wszystko w tej chwili można wytłumaczyć naukowo, dlatego ta nauka jest tak niezwykle ważna i tak niezwykle istotna, bo jest orężem dla nas również w tym, żebyśmy wierzyli w naturę, w przyrodę i jej bronili. No dobrze. No to by było na tyle. Tu widzicie, tu są te selerowate czy baldaszkowate kiedyś nazywane, za którymi ja nie przepadam, bo uważam, że jest wiele innych roślin o większym potencjale fitoterapeutycznym. I tu jest akurat ta leśna trybula, która charakteryzuje się tym, że ma taką, o, widzicie, taką pręgowaną jakby te
łodygę. Ona jest bardzo podobna do szczwołu plamistego, niezwykle groźnego. Jednym z pierwszych filmów na kanale to był film, gdzie ja porównuję również te dwa gatunki, więc możecie sobie tam zerknąć. Szczwół ma okrągłą łodygę i jest takie nabiegły w takie plamki bordowe. Natomiast, widzicie, natomiast nie jest to do końca pewne, bo tutaj trybula, zwłaszcza potem w postępie czasu jakby, też potrafi tak trochę bordowym nabiec. Co prawda to są takie intensywne całe łodygi w tym kolorze, czy kawałki łodygi, nie plamki jakie ma szczwół, no ale niemniej jednak jest niebezpieczna, no i niebezpieczny jest szczwół, a bardzo łatwo dla kogoś, kto tego nie wie, jest pomylić. No dobrze, kochani, no to tyle na dzisiaj, w największym skrócie o tych roślinach trujących. Mam nadzieję, że jakoś poszerzyło to Wasze horyzonty znajomości czy wiedzy o roślinach i że będziecie uważać. I przede wszystkim edukujcie swoje dzieci tak, jak edukujecie je w każdym innym temacie. Dlatego, że to jest kwestia odpowiedzialności rodziców. Tak jak edukujecie, żeby nie dotykały noża, czy mówicie, że nóż może posłużyć jako narzędzie zbrodni, ale też może nas uwolnić na przykład od pętów czy od więzów, jeżeli jest taka potrzeba. Tak jak mówicie, że nie wolno dotykać Waszych lekarstw i jeść ich jak cukierki, bo to jest niebezpieczne, a to są lekarstwa, które mogą zarówno zabić, jak i uratować życie. Tak samo edukujcie ich w dziedzinie roślin. To nie jest to, że proszę nie mówić o tej roślinie, bo dzieci po nią sięgną. Nie, to jest kwestia rodziców. Jeżeli Wy już po taki temat z dziećmi, czy po taki film sięgacie, to wytłumaczcie im to wszystko, żeby one też wiedziały, żeby one były bezpieczne. To nie chodzi o to, żeby łąkę przykryć szklanym kloszem i dzieci na niej się nie bawiły. Bo to jest, kochani, to jest kwestia sekund czasami, jak dzieci pójdą gdzieś do koleżanki do ogrodu i załapią się na jakieś kwitnące czy owocujące krzewy, których mamy cis na przykład, który jest bardzo niebezpieczny, który używany jest przez wiele osób w celach samobójczych. Takie są statystyki. Dlatego, że cis jest trujący. Niech Wam nie przyjdzie do głowy zrobić sobie naparu na przykład zamiast igieł sosny z igieł cisu. W cisie jedyną bezpieczną substancją jest otoczka w nasionach, ta czerwona kuleczka. Ale uwaga, jeżeli my zjadamy bez pestek, to okej, to sobie możemy tam od czasu do czasu podjeść. Natomiast bardzo często istnieje ryzyko połknięcia, zwłaszcza w przypadku dzieci, razem z tą pestką. I to już jest nieszczęście, dlatego że nasiona w cisie są bardzo trujące. Także o tym wszystkim musicie mówić również swoim dzieciom, żeby one o tym wiedziały, tak? Edukujcie je w każdym możliwym względzie. No dobrze, to Dolarek czeka i mówi: Pancia, już chodź, bo już znowu siedzisz i siedzisz, tak? Co ty jesteś taki brudny? Wytarzałeś się w piasku? Oj, ty chodź się tu pokaż. No co, wytarzał się w piasku, no zobaczcie, no pokaż jaką masz. O. No i dobrze, no. Pies psy tak jak dzieci. Brudny pies to szczęśliwy pies. Chodź no tu, brudny pies, chodź. Dalej. Ale wiecie co? Chciałam Wam jeszcze raz powiedzieć, że jest czerwiec i Dolar już od 1,5 miesiąca przynajmniej powinien dostawać... czekajcie, zmienię kadr. I Dolar od 1,5 miesiąca powinien dostawać ten silny zastrzyk antyalergiczny, bo miał przecież całe przerzedzone futro. Wyglądał, jakby go mole zjadły i te rany na łapach z przodu i z tyłu. A w tym roku nie ma obroży antykleszczowej, nie ma śladu po prostu po uczulenia jakiegokolwiek. Spryskuję go spryskiwaczem i tych kleszczy nie ma. Słuchajcie, zdarzył mu się, ale to tak, albo spacerują po nim i nie mogą się zdecydować, bo je gdzieś zgarnie przechodząc przez trawę i wtedy one tak spacerują, dokładnie trzeba też zwierzę obejrzeć. Albo zdarzyło się tak, że miał jednego, ale wtedy ten spray i te olejki, które też się gdzieś tam do organizmu chyba dostają, działają trochę jak te tabletki. Ja tabletek też nie mam, bo tabletką, no nie wiem, staram się naturalnie. Natomiast działanie tabletek przeciwko kleszczom polega na tym, że taki kleszcz użre, ale jeżeli będzie chciał wyssać tę krew, to tam jest ta substancja, która powoduje, że on od razu umiera. I tak było w przypadku Dolara, że on miał kleszcza, którego jak wyciągnęłam, ten kleszcz nie żył.
Czyli to, co ja Wam mówiłam, że niektóre olejki i składniki olejków po prostu paraliżują układ nerwowy kleszczy, to być może nie dzieje się w jednej sekundzie. Ale dzieje się, bo ja miałam na to dowód. Po prostu kleszcz był martwy. Ale naprawdę nie mamy dużo. Także ściskamy Was. Trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że... Co mi tutaj lata? Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Cieszcie się słońcem, zbierajcie rośliny. Nie bójcie się natury, tylko róbcie to po prostu z rozsądkiem, tak? Z rozsądkiem, z wiedzą i z umiarem. Ściskam, pa!